Siema, dzisiaj opowiadam wam trochę o dziku, z racji, że ostatnim najczęściej zadawanym pytaniem było, co dalej z dzikiem, o co chodzi z regulaminem, czemu jakby nie mogę rozwijać dalej tego auta i jaki jest w ogóle dalszy plan związany z tym samochodem. Tak więc pokażę wam najlepiej to wszystko na przykładzie. Tutaj już dzik sobie wisi. Wejdziemy pod spód auta i pokażę wam dokładnie, postaram się wytłumaczyć, o co chodzi właśnie z tymi regulacjami, które jakby nie pozwalają mi kontynuować po prostu przygody dalej z dzikiem. Tak więc biorę magnes i użyję go sobie jako takiego wskaźnika i po prostu polecimy z tematem, wytłumaczę wam co i jak. Ok, jesteśmy pod autem i wszystko rozchodzi się dokładnie o ten element, czyli o seryjną belkę zawieszenia, która jest w BMW E30. Mamy tutaj zamontowane, tak jak właśnie widzicie, wszystko na seryjnych mocowaniach, jest to oryginał. Tylko są tutaj zmienione jakby dospawane fasolki, dzięki czemu możemy robić lekko zbieżność regulować, jak i geometrię kół. Seryjny wahacz, monowahacz, co tak naprawdę jest to wahacz wleczony, co w drifcie nie jest super rozwiązaniem, jeżeli chodzi o trakcję, ponieważ mamy tu tak naprawdę bardzo mało możliwości regulacji i nie jest to jakoś super trakcyjny sprzęt. No aczkolwiek wiemy, że w drifcie najważniejszą robotę robi, krótko mówiąc, opona. Napęd, zaczynając od skrzyni, mamy E36 2,5 TDS, wał napędowy też E36 2,5 TDS. Do tego dyferencjał z BMW E30, duża głowa, połączony z deklem na dwoje uszu. To wszystko przechodzi później na koło przez półoś z BMW E34 i do tego wszystkiego mamy adapter, który właśnie pozwala zamontować tą półoś i później mamy, no wiadomo, koło. Teraz najważniejsze, o co chodzi. W momencie, kiedy ubiorę klejącą oponę, zrobię powiedzmy sobie, nie wiem, 1 bar na oponie 245/17, po prostu ten łańcuch całego napędu lubi padać, albo ten lubi padać. Tak naprawdę belki jeszcze nie wyrwałem, aczkolwiek kiedyś miałem problem taki z taką sytuacją, że te mocowania wahaczy mi się tak po prostu lekko wyrwały i musiałem zmieniać belkę. Jest to zawieszenie sprzed 30 lat, nie jest tak naprawdę przystosowane do driftu, a regulamin Drift Masters mówi jasno, że żeby startować w zawodach, jakby mocowania tylnego zawieszenia muszą być seryjne. Tak samo jak i belka, czy tam zawieszenie tylne wózek musi też być seryjne, może być tylko jakby przerobione pod dyferencjał typu Winters. A jak wiemy, no tutaj jest to seryjne zawieszenie, ale ono po prostu nie jest w stanie udźwignąć już bardziej klejącej opony, gdzie i tak wszyscy kierowcy z Mistrzostw Europy po prostu jeżdżą na oponach 285/18 cali, co daje nam tak naprawdę 4 cm na stronę. Łącząc to mamy razem 8 cm na oponach, gdzie opony są po prostu najbardziej trakcyjnym czynnikiem w drifcie. A jak nie wiemy, no to tłumaczę, w drifcie bardzo mocno liczy się prędkość, pomimo że jakby cały czas jeździmy w poślizgu. I mega istotna jest trakcja, dzięki czemu to auto szybko się napędza i możemy po prostu innemu zawodnikowi uciec, dzięki czemu mamy przewagę, lub jak gonimy i mamy szybsze auto, jesteśmy w stanie bardziej nadrobić po prostu straty, po prostu jeżeli ktoś nam ucieknie, jesteśmy w stanie lekko zmniejszyć kąt i szybko doskoczyć drugiego auta i już się utrzymać na całej długości. Ja zawsze tym autem jak jeździłem, przeważnie jeździłem na oponach typu Westlake, robiłem 1,5 bara, ponieważ nie schodziłem niżej, bo nie chciałem, krótko mówiąc, narażać sobie napędu w zawodach. Wolałem już postawić bardziej na agresywną jazdę niż na sprzęt. Oczywiście mógłbym przebudować te tylne zawieszenie, wstawić sobie belkę z BMW E39 lub z BMW E90, ale wtedy właśnie nie przyszedłbym regulaminu w Drift Masters, mógłbym jeździć tylko w Polsce i musiałbym zainwestować w ten samochód w okolicach 20-30 tysięcy, ponieważ też trzeba wtedy przerobić klatkę bezpieczeństwa, tak więc kupa roboty. I stwierdziłem, że po prostu wolę te pieniądze zainwestować w nowy projekt, czyli w Subaru BRZ, który już się buduje na kanale. Zapraszam też właśnie do sprawdzenia serii Drift Projekt. I to wszystko się jakby sprowadza do jednego kulminacyjnego pytania, co dalej z dzikiem. No jak wiecie, ten samochód jest ze mną tak naprawdę od początku mojej takiej driftowej kariery. Jest ze mną już ponad 4 lata. Rozebrałem go kilka razy, złożyłem też. I zresztą sami widzieliście wszystko, co się dzieje na kanale z tym samochodem. Zawsze starałem się możliwie najlepiej je przygotować, bo wiem, że jakby przygotowanie samochodu pod względem zawodów jest mega istotne. Ale nie jestem w stanie już po prostu z nim się dalej rozwijać. Mógłbym oczywiście je zostawić jako auto treningowe, ale to też wymaga nakładu finansowego, dbania o ten samochód.
i nie ukrywam, że chcę się maksymalnie skupić na Subaru BRZ, tak więc pewnie to auto też by nie jeździło dla mnie ze mną dużo, bo będę stawiał po prostu na rozwój, czyli na jeżdżenie Subaru BRZ. Tak więc podjąłem decyzję, krótko mówiąc, że po prostu sprzedam ten samochód. To nie jest samochód, to jest dzik. To jest po prostu też ikona tego kanału częściowo. Tak więc no trochę taki sentymentalny czas, aczkolwiek no nie ukrywam, że staram się skupiać po prostu na tym, co będzie przede mną, a nie na tym, co było. Tak więc po prostu wiem, że dzięki temu, sprzedając dzika, będę miał naprawdę zastrzyk jakby finansowy, który pozwoli mi po prostu wrzucić pieniądze w Subaru BRZ, dzięki czemu finalnie będę już w stanie mógł szybciej to auto ukończyć i jeździć, po prostu wjeżdżać się w ten samochód i walczyć o najlepsze miejsca. Tak więc no niełatwa decyzja. Jutro ma przyjechać klient. Ja już tutaj przygotowałem jakby zapasowe części, tam jeszcze reszta leży. Sprawdziłem samochód. Wszystko wydaje się być w porządku, zresztą jeździłem nim 4 dni temu na Wośpie ostatnio. Tak więc no wszystko zapowiada się ok. Trochę smutno, ale patrzę w przód i o to chodzi. Dla tych, którzy będą mieli problem z tym, że sprzedałem dzika, bo już tam widziałem parę komentarzy, że jak tak możesz coś tam, że kanał nad tym powstał. Słuchajcie, jedna bardzo ważna rzecz. Kto się nie rozwija, ten się cofa. I myślę, że jest dużo prawdy w tej maksymie. Ja chcę się rozwijać, tak więc po prostu no, czasami trzeba wykonać niektóre ruchy, które pozwolą nam to zrobić. Tak więc no tyle ode mnie. Jutro przyjeżdża kupić auto Łukasz. Tak więc może coś nagram, nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. A jak nie, to zaraz dla was coś nagram na zakończenie. Spakowany busik. Dzik jedzie w świat, a tutaj nowy nabywca. Cieszysz się? Nie powiem, że się jaram, bo tak nie mówię jak wy, ale jaram się. No, to jest Łukasz. Łukasz zabiera auto w stronę Katowic jakoś, tak? Tak jest. Tak więc jakiś plan grubszy na furę? Jeździć. Jeździć. No, idealne auto na pewno do jazdy, tak więc no, będzie jechało w świat. Zamknę garaż i idziemy. Pomacham mu tak. Nie wiem, trochę mi smutno. Dzik jedzie. Winne ręce. Na ręce. Trochę smutno, nie? Tyle lat. Żegnaj. I pojechał. No, co by nie było. Idę się popłakać. O. Nie wiem co mam ci powiedzieć, też mi jest. No, 3 lata jazdy. No, 4. 4? 4 lata spędził z nami i... Kurde, tyle emocji, przeżyć wszystkiego, nie? To prawda, prawda. Dobra, trzeba Subaru robić. Idziemy robić Subaru. Dobra, teraz idziemy robić Subaru. Kupimy sobie za to, to jest teraz najlepsze. Za te pieniądze można kupić zakuty silnik i dyfer. I nic więcej. Starczy? Może. Zależy, czy dostaniemy zniżkę. Dobra, okej, to idziemy w takim razie do roboty. Cześć.